Siemaneczko, ja jestem Nadiwins, właśnie jesteśmy na live, na czacie, czat macie po prawej, ludzie mogą was pozdrowić, także jak coś to pozdrawiajcie, jesteśmy na Twitch TV Nadiwins. Słuchajcie, zaczynamy nową serię, której będę grał na żywo, na streamach i będzie to seria od zera do hela. Na pierwszy strzał, na tapet bierzemy sobie Zelota, legendarną postać, Paladyna, i będziemy po prostu nim przechodzić grę, będziemy farmić, ja będę na bieżąco tłumaczył, dlaczego robię tak, co teraz farmić, będziemy sobie analizować jakie itemy, też jeżeli ktoś chce po prostu grać razem ze mną, zapraszam, albo jeżeli właśnie ktoś nie wie do końca jak grać, widział na przykład moje buildy, ale nie wie jak farmić w praktyce, to jest to idealna seria właśnie dla Ciebie. Także jest to taki gameplay połączony z poradnikiem, można powiedzieć, i też z live'em, także ponieważ nagrywam to na live'ie, nie zdziw się, że będę odpowiadał na jakieś pytania, komentarze, będą jakieś pogaduszki, ale od tego masz ten czat w prawym dolnym rogu, żebyś widziała właśnie na jakie pytania odpowiadam, z kim gadam i tak w ogóle, żebyś może wszedł w community. I oczywiście zapraszam na live'y na Twitch TV Nadiwins, gdzie streamuję praktycznie prawie że codziennie, około 6 razy w tygodniu. Także słuchajcie, lecimy. Kiedy Ostra to OD? No, zobaczymy. Mam taki ambitny plan, żeby Ostrą skończyć dzisiaj w nocy. Ale zobaczymy. Dobra, mamy pierwszą lepszą pierwszą lepszą mapkę. Wychodzę sobie, od razu ustawiam w sumie Players 8. Widzicie tu w lewym dolnym rogu P8, bo jeszcze sobie zobaczę jak dźwięk w ogóle. Nie, jest chyba git. Bo szybciej sobie wbiję parę leveli. Możecie zrobić, jeżeli gracie na singlu, to macie do dyspozycji takie właśnie komendy od Players 1 do Players 8. Wpisujecie tak, /players na przykład 8 i to wam zasymuluje jakby liczbę graczy. 8. Tak jakbyście byli w grze multiplayer i mieli 8 graczy w grze. Czyli potwory mają dużo więcej życia wtedy i potwory biją trochę więcej, dają więcej expa i trochę więcej temu dropią. Siemano Burek. Tak, sezon w PD2 będzie 22 września, oczywiście. Słuchajcie, drugi level, wybieram sobie 5 dexa, żeby trochę częściej trafiać i poświęcenie, sacrifice. Poświęcenie mi daje 180% więcej obrażeń. Idąc przez siedlisko zła, zauważyłem już, zostawiam portal i będę chciał pójść trochę dalej. Trochę tak właśnie taktyką speedrunnerską, ale jest to po prostu bardzo, bardzo efektywne i bardzo spoko. Refilling Shrine to mnie interesuje. Tak, Azakis, wiem, no ale no to już trzeba coś poświęcić. Musi trochę zasłaniać kamera. Ważne, żeby kamera nie zasłaniała życia i ważne, żeby kamera nie zasłaniała itemów i będę happy. Tu zdradza Nadina z druidem, Kamilo. No ja myślę, że Ostra z druidem w jednej karczmie siedzą w tym momencie. Kiedy piweczko z druidem? Piwko z druidem wtedy, kiedy skończymy Ostrą. To już niedługo. Trzeci level biorę sobie moc, żeby troszkę szybciej, żeby troszkę mocniej jeszcze atakować i już pójdę sobie może w 5 do życia, czemu by nie. Po kuleczkach, po podłączeniu Stream Decka i tak dalej, i tak dalej. Do którego levela tak polecasz, Adrian? Ale że co? Tak, Dafi, to będzie, słuchajcie, to będzie prawilny zelot pod fanatyzm, oczywiście. Zmieniam sobie teraz komendę Players na 1, żeby po prostu nie mieć problemów w siedlisku. Fajnie by było, jakbym kupił berło, niestety nie stać mi na berło. Wiecie co, idę sobie jeszcze pofarmić trochę golda. Berło dla Paladyna na drugi level, na trzeci level jest po prostu niesamowite. Najtańsze kosztuje 350 golda i warto go mieć, także ponieważ nie jest to żaden speedrun i nie jestem jakiś związany czasem, to po prostu lecę. Pozbieramy sobie na zimnej równinie z 350 i polecam to robić, bo naprawdę gra się całkowicie zmienia. Czy widziałem kanał speedruna z KP8 HC? Nie patrzyłem na innych. No ale Kano odpalony na maksa, nie? A jakie itemy na palka? No, będziemy szyć z tego, co mamy, no nie? W takich podstawowych Lunewardach. No, patrzcie, no nie ma tego golda, nie?
Z Bishibosh coś na pewno nam dropnie. Nie ma opcji, że nie. Nie możemy uzbierać, czasami jest tak, że nie możemy uzbierać 300 golda, pomimo tego, że mamy już 4. poziom. Okej! Mamy zbroję, Arktyki, plus 10 do Olresów, bardzo fajna. Czemu by nie? Trochę więcej defa. O, warto było tego Bishibosha atakować. Diablak, jakie temy na palkach chce mieć? Jest bardzo dużo możliwości. Zobaczymy co trafię generalnie. Czekajcie, kupię sobie tylko to berełko. Mamy berło 350 z miejscem na socket. Pięknie. Z może się w końcu nauczy grać w to Diablo. No, zobaczymy jak seria się przyjmie, nie? To ma być taka właśnie czysta nauka, to ma być właśnie taki poradnik, no nie? Tylko że w praktyce. Co do itemów, słuchajcie, jakby gramy single solo self-found na single playerze, czyli nie mamy trade'a żadnego, nie ma czegoś takiego, przynajmniej ja tak gram, no nie, jak ktoś gra ze mną, no to może sobie grać na online i czerpać z tego co ja mówię i mieć trochę łatwiej, albo dużo łatwiej, bo może mieć trade, może dostać coś od zioma i tak dalej, ale generalnie to ponieważ no muszę używać tylko tego co znajdę sam, no to będziemy szyć z tego co mamy, czyli no mamy mnóstwo różnych słów runicznych, będziemy melee fighterami, będziemy posługiwać się w walce wręcz tylko i wyłącznie, będziemy potrzebować dużo attack speedu, dużo zwiększenia obrażeń, dużo minimalnych obrażeń, maksymalnych obrażeń, procentowego zwiększenia obrażeń, czyli takie słowa runiczne jak na przykład no to są takie już mocniejsze, raczej nie liczymy, że zrobimy Oath'a. Chociaż może zobaczymy albo Kingslayera z runą Gul Malum, ale na przykład możemy zrobić słowo runiczne Honor z 5 gniazdami, możemy kombinować na początku może koszmaru, coś takiego jak czerń, co da nam jeszcze Crashing Blow, czyli druzgocące uderzenie. Możemy nawet w broni przemyśleć i zrobić sobie hustle. Nie pamiętam jak po polsku jest hustle. To jest słowo runiczne Shael Koelt, które daje na przykład w broni aurę fanatyzm, 1. poziom, możemy sobie kombinować z tym, nie? Hustle w zbroi też jest dosyć ciekawe, daje mnóstwo movement speedu i tak dalej. No w broni też mamy szansę na burst of speed. Możemy coś znaleźć, możemy zrobić Lowbringera również. Lowbringer to jest słowo runiczne, które daje nam, to jest to słowo runiczne, które jest fajne na przykład na farmie kluczy na Niklataku, którego używałem na HC. Ono daje nam to, że zabite potwory spoczywają w spokoju, dużo obrażeń od elementali różnych. I też aurę Sanktuarium, która jest potężnym CC, na przykład na Sanktuarium Chaosu. Stunuje moby, odpycha moby, undeady i dużo łatwiej się gra, no nie? Jest dużo możliwości, Możemy na normalu zrobić Malice, czyli złośliwość, ale raczej będę chciał zrobić Tier Ela na normalu z szablą, w szabli, czy tam w sejmitarze. Bo wtedy będziemy mieli bardzo dobry attack speed, a będziemy na normalu i jeszcze na koszmarze korzystać z Świętego Płomienia. Ze Świętego Płomienia zdecydowanie. Także mamy mnóstwo. Co do zbroi, kurczę, Treachery, Neflum. O, jest po prostu tego od groma. Termes, witam serdecznie. Tak, zgiełk Ciri, tak. Hustle to jest zgiełk po polsku. Steel to najlepsze co założysz, a żebyś wiedział, Boban, Steel jest bardzo mocnym runewardem. Wiecie, jeżeli idziemy pod święty ogień, to nie interesuje nas obrażenia naszej, nie interesują nas tak bardzo obrażenia naszej broni, a bardziej szybkość atakowania i aplikowania tego świętego płomienia, nie? Więc to jest bardzo fajne. Craftowe rękawiczki można zrobić, tak jak Azaki mówi, które dodadzą nam Crashing Blow. Zawsze coś, możemy się bawić. I to jest właśnie fajne na single solo self-foundzie i to jest też trudne, bo na przykład na piekło, no musimy mieć już trochę rzeczy. Musimy mieć też coś, co da nam cannot be frozen. Pamiętajcie, że w każdych takich melee buildach, czyli buildach, w których po prostu idziemy sobie tylko i wyłącznie w których polegamy na szybkości, na attack ratingu, na skuteczności ataku,
no to potrzebujemy już trochę tego giru, nie? Musimy o to zadbać i potrzebujemy Cannot Be Frozen, bo jak potwory będą nas mrozić, no to mamy lipę straszną. Na piekle to jest po prostu wystawianie się na śmierć. To już pal licho w to, że wolniej atakujemy, ale łatwiej nas zabić po prostu przez to, że nie możemy uciec, nie możemy skajtować, nie możemy, wiecie, zadziałać, więc to jest dosyć ważne. No i co? Zostawię sobie jeszcze tak, na razie dodałem do smite'a, dodałem do pchnięcia, ponieważ potem będę przechodził sobie w szarżę na 12 poziomie i szarżą będziemy się poruszać troszkę. A następnie kolejny zasejwowany punkt w zapał. Zapał jest po prostu naszym, to będzie nasza główna, to będzie nasz główny atak, ale taki mój tip, nie więcej niż 1 punkt, albo 2 punkty maksymalnie, żeby nie osiągnąć na początek sam, zmienimy to przed piekłem. Lepiej 2 na start, gdzie jeszcze mamy łatwość w trafianiu przeciwników, bo generalnie zapał daje nam mnóstwo attack ratingu, czyli skuteczności ataku, no nie? To jest mega ważne. Ale ma bardzo dużą wadę. Jeżeli zaatakujemy potwora, no to musimy, jeżeli mamy już 4. poziom zapału, to musimy wykonać 5 ataków, zanim dopiero będziemy mogli uciekać. Więc jest to też niebezpieczne, bo my się wciągamy w te ataki. Jak nie mamy jeszcze dużej szybkości ataku, to ta sekwencja trwa dłużej, więc jest niebezpieczna. Więc ja generalnie preferuję mieć tak 1-2 punkciki zapału, nie więcej, i inwestować bardziej w Holy Fire, który jest, no jest po prostu OP. Holy Fire jest po prostu OP. Jest tak potężny, że naprawdę z samymi tikami możemy po prostu przewalczyć. CC w poradniku nie rozkazuje lepiej. Tak, ale staram się je rozwijać, Z, wiesz? Staram się je rozwijać też. Tak, odruchowo rozdałeś punkty, tak. No, tego nie unikniemy, ale staram się pilnować. Dobrze, że zwracasz uwagę. Dzisiaj Warmenko oddał Boban. Ja grałem to Holy Fire full do CS Nightmare, jak po maśle szło. I tak też będę robił. Kompletnie tak też będę robił. Tak. Nightwish mówi, że że padłeś wiele razy przez używanie zapału. No, tak to wygląda, A naprawdę zapał na samym początku nie jest aż taki mega ważny. A można się przypadkowo wywrócić przez niego, nie? Także robimy tak. Także tak, jeżeli chodzi o gear, no to zdecydowanie taki Hammerdin, jakbyśmy grali Hammerdinem albo takim Padynem pod, wiecie, pod święte pociski czy coś takiego, Fochem, no to dużo lepiej, dużo łatwiej, dużo sympatyczniej, bo ogólnie w Diablo 2 klasy magiczne mają to ułatwienie, że spele zawsze trafiają, a ataki fizyczne, czy to z łuku, czy to z rzucanych broni, czy to właśnie z takich broni w walce wręcz, no niestety podlegają attack ratingowi. O, mamy bardzo ładną paczkę. Cały czas teraz w tym momencie gram na Players 8, więc expa zdobywam bardzo szybko. I mamy Holy Fire. Przechodząc na Holy Fire, moje obrażenia są w tym momencie od 24 do 55. Więc bardzo wysokie obrażenia. Bardzo wysokie obrażenia. Holy Shock nie jest lepszy, ponieważ Holy Shock dopiero odblokowujesz na 24 poziomie. Więc do 24 poziomu ja będę miał już prawie że wymaksowany Holy Fire. Więc generalnie, znaczy wiadomo, wymaksowany Holy Shock ma większe damage, większe obrażenia niż Holy Fire, ale do tego czasu to ja już wolę skupić się na przejściu na fanatyzm kompletnie. Także można, jasne, można przechodzić na Holy Shock, jak ktoś lubi Holy Shock, pewnie, tylko my gramy Zelotem. Także aura pomocnicza, Holy Fire, a potem już będzie fanatyzm, tylko nie od 30 poziomu, ale pewnie na jakimś tam wyższym sobie przejdę, na spokojnie. Holy shit! Tak, jak się mówi, będziemy używać różdżki z life tapem na Switcha, czyli z ładunkami Jureczek siemanko, czyli z ładunkami wyssania życia od nekromanty. Jest to klątwa nekromanty. Patrzcie, pominęliśmy krąg. Niedobrze, musiał być gdzieś tam schowany, a my przyspieszyliśmy mocno.
Okej, chodźmy sobie tak. 5 siły, 5 dexa i 5 vitality jeszcze dodam, tak żebyśmy mieli 30 dexa. Zawsze to troszkę ułatwi nam trafianie. Zawsze trochę ułatwi nam trafianie. Siema Vampire, mam pytanie. Kupiłem dziś DDR na promocji. Lepiej grać ladder czy na razie offline? To już zależy od ciebie. To już tylko zależy od ciebie. Offline, w offline będziesz miał wszystkie takie same możliwości co na ladderze. Kompletnie. Więc pytanie, czy wolisz bardziej rozgrywkę solo self-found? O, Simtar i tego będziemy używać, to będę potrzebował i najbardziej... Ja już sobie zachowam ten Simtar na później. Zaraz wam pokażę, jaką taktykę robimy co do Holy Fire i tak dalej, i tak dalej. Czy ja tutaj nie mam ten? Nie, tutaj po jednym i tu po jednym. Myślę, że możemy sobie też, wiecie co zrobić? Wolne punkty, czy to z Adamenta, czy to z Izuala, możemy inwestować w odporność na ogień, ponieważ odporność na ogień jest to jedna z synergii, która daje dużo obrażeń od ognia w Holy Fire, 21% fire bonus damage per level. Możemy też zostawić na inne rzeczy, typu na przykład na Salvation w przyszłości, ale myślę, że Resist Fire jak najbardziej. No i jeden wolny punkt, żebym mógł na 12 poziomie dodać jednocześnie i w zapał, i w szarżę. Więc jeden wolny punkcik sobie trzymam do 12 poziomu aż. Już bardzo mamy fajną paczkę. Więc tak, no w offline nikt nie pomoże, tak jak Azaki pisze. W offline jesteś zdany na samego siebie, ale z drugiej strony jest też dużo większa, przynajmniej z mojej strony, satysfakcja. Możemy sobie pomóc gazem. Dużo większa satysfakcja w wbijaniu poziomów, w zdobywaniu przedmiotów. No bo jednak na wszystko sam musisz napracować. Wszystko sam musisz wypracować ogólnie, nie? Więc jest to troszkę takie... Jest to takie inne podejście, nie? Dobra, dajmy sobie 5 dexa jeszcze. Myślę, że to już wystarczy spokojnie. I Holy Fire, kolejny punkcik. Fajnie, mamy byczki. Na P8. Odważnie z mojej strony, ale nie, no dobrze idzie. Tylko nie chcę, żeby one się rozkręciły. No właśnie, ja cały czas na P8, na Players 8. Wy nie musicie tego robić, po prostu będziecie wolniej trochę levelować. Nic się nie stanie, ale gra będzie dużo szybsza, przyjemniejsza. Ja jednak wolałbym nabić ten poziom jak najszybciej. 8 poziom w tym momencie w podziemnym przejściu. Także to już są takie jakby szczegóły. Każdy gra po swojemu. Ja po prostu lubię przyspieszyć z tym levelem jak najszybciej, wbić 12 poziom, żeby mieć już tam dostęp do zapału, żeby mieć dostęp... O, to w sumie sobie wezmę. Eteryczne berło sobie przyjmiemy. Tutaj mamy zbroję, bazę pod Taletha. Jezu, jak zimno. Tutaj mamy bazę pod Taletha, więc już sobie ją zostawiam. I lecimy dalej. Mam trzeci poziom już Holy Fire. Trzeci poziom Holy Fire. I już powoli mogę się zastanawiać nad tym, czy by może nie zmienić broni na Very Fast Attack Speed. Pamiętajcie, Simtar będzie... Siema Zalewako! Pachniesz lepiej niż Dior, jesteś 1 na milion. Oj tak, pijemy za lepszy czas. Znam to. Znam to. Siema Zalewako, robię nową serię. Wiesz, poradnikowo-gameplayową. Robimy od zera do hela na live'ie i potem to będę na YouTube'a przekonwertowywał. Marów, siema, witam wszystkich. Siema Dejavi, siema Axive. I tak, pamiętajcie, jeżeli chodzi o Holy Fire, wy zadajecie obrażenia z od ognia, przede wszystkim od aury. Ona wam dodaje do ataków od 14 do 36 w tym momencie obrażeń, no nie? I myślę, że na trzecim jeszcze nie, jeszcze sobie zostawię berło, ale na czwartym poziomie już Holy Fire raczej zmienię sobie broń na najszybszą możliwą w tym momencie dostępną, czyli na Simtar. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej obrażeń aplikować ze Świętego Ognia. Jasne, mniejszy damage w tym momencie niż berło. Berło jest nie dość, że eteryczne, jeszcze ma obrażenia do undeadów, tego akurat nie widać, ale generalnie ma ogólnie większe obrażenia, ale atak jest wolniejszy, więc tutaj mamy jakby czyste obrażenia, ale nie mamy DPS-u, nie mamy damage per second, ale uwierzcie mi, na czwartym poziomie, pomimo tego, że w statystykach będziecie mieli mniejsze liczby, to i tak bardziej się opłaca używać Simtara, żeby móc szybciej atakować.
Więc, ale jeszcze zostawimy to na 4. poziom Holy Fire, nie? I dodatkowo jeszcze liczymy na runę Tier IL z hrabiny, więc będę mógł zrobić Steel, słowniczne Stal, które doda mi 25% szybkości ataku, większej ten, szybszych ataków po prostu. A Jezu! Oh yeah! Pozdrawiam YouTube bardzo serdecznie. No, testujemy sobie zalewako dzisiaj właśnie ten czat w ogóle i tak dalej. Całkowicie nowy patent. Całkowicie nowy patent. Jaram się, bo to takie też dla mnie odżywcze mega. I w sumie to samym takim zelotem od samego początku do końca nie grałem nie wiem ile. Naprawdę, nie pamiętam kiedy ostatnio raz grałem taki gameplay. Siema laska! Jak tam klocki, stary? Powiedziałeś wczoraj, bardzo ważne zdanie, że ciągniecie na klocki. My robimy przegląd Minecrafta po tym jak przejdę normal na tym zelocie. I kurczę, lecimy. Ekipa Minecraftowa rośnie w siłę, stary. Jak laska wróci, to może i zalewako wróci. No bo czymże jest Shank bez swojego pracownika, tak? Więc może nawet zalewako wróci wtedy do klocków. Dobra, lecimy dalej. Czy ja chcę to bić? O, weźmy sobie tak. Myślę, że nie chcę tego bić. Cofniemy się w ogóle do miasta, bo nie mam potek. Aha. Mamy i pierwszą dętkę. Szybko poszło. Ale Kai, witam serdecznie. Dobra, idę po potki. Spuścimy sobie na P3 już powolutku i lecimy. Klocki po rekordzie świata. A robisz rekord świata w tym? W sumie tą bazę sobie zostawię. Tą bazę sobie zostawię i na razie nie będę potrzebował w ogóle many. Robisz rekord świata w Barbaraszu. Tu sobie pyk, pyk, pyk. Całkowicie skipujemy tą. Całkowicie skipujemy tą Blood Ravenkę. Okej. Dajmy więcej. O, nice, Exp Shrine. To w sumie mogę zabić tego Treeheada. Treehead to jest raczej mob, którego chciałbym unikać. Ale ten, z Exp Shrine'em, czemu by nie? Weźmy sobie, pozbieramy trochę golda. No i w sumie nie muszę tak, aż tak dużo kopać kamienia. Laska do twojej wieży, to wiem jak ją szybko wybudować. Nie musisz tyle kopać kamienia. No zobaczymy czy laska wróci, nie? Mówisz, że go na razie ciągnie, ale jak ma WR-kę w planie, no to może być ciężko. Może giga ciężko. Co to nowa postać, ale Kai, tak, robimy od zera do hela paladynka, wiesz? Robimy od zera do hela paladyna. Dobra, ja w sumie bym już sobie zaczął szukać berła, czy nie berła, tylko dwusoketowego simtara u Charsi. Zobaczymy czy mi się uda. I powoli zaraz będziemy zaczynać w ogóle ten, wieżę, rany na wieżę. Raz, dwa. To out, to możemy sprzedać, no i szukamy. I generalnie fajnym sposobem na resetowanie kupców, to jest bardzo łatwy sposób, jest wychodzenie z miasta. I nie trzeba wychodzić z gry, wystarczy wyjść z miasta, czy to waypointem, czy to z buta i po prostu od razu lecicie. Od razu lecicie, proszę bardzo, cały czas, za każdym razem jak tylko podchodzę do Charsi, to będzie miała nowy sprzęt, nowy stok. Jak się tak szybko kupuje jak się tak szybko kupuje potki? Zaraz wytłumaczę. Tylko kupię sobie simtara dwusoketowego już. Nie, no tak, specjalnie dla Retrion sprzedałem tamten, no bo już tak wiedziałem, że chcę już kupić tą gotową bazę pod słowo runiczne. Promka była na D2R, to kupiłem najlepiej grać online. No właśnie, to już zależy od ciebie. Jeżeli chcesz grać z innymi graczami, jeżeli chcesz grać teamowo, lubisz to i tak dalej, to graj sobie, wiesz, to śmiało graj online. A jeżeli wolisz grać solo self-found, bo też ludzie lubią solo self-found, to graj offline. I ja na przykład osobiście giga polecam offline'owe granie, bo jest po prostu bo jest bardzo satysfakcjonujące, ale z drugiej strony też jak ktoś jest nowy w grze, to trochę łatwiej i szybciej ogarnąć grę
z innymi, grę grając z innymi graczami. Ok, mamy simtar dwusokietowy, mamy 4. poziom Holy Fire, jestem gotowy, mamy Arctic Fursy, moja zbroja tutaj czeka sobie na Tal Etha. Talet, czyli słowrunicze skradanie się od 17 poziomu, ale można się wcześniej przygotować. No i teraz popatrzcie, jak to fajnie wygląda. Jesteśmy bardzo szybcy i dużo szybciej atakujemy. I jeszcze jak dojdzie do tego zapał, no to już mamy w ogóle GG. 5. poziom Holy Fire i cyk. I teraz już inwestuję cały czas w życie. Jak tam Missandei Dzionek? Co porabiasz? Słodziaku bobereczku. A, szybkie kupowanie podków, tak. To potem jak będę w u NPC-ta to jeszcze ogarnę. Jest parę generalnie sposobów. Jeden jest taki przystępniejszy, łatwiejszy. Drugi jest taki wymagający większej praktyki i to jest ten najszybszy. Dobra, na razie tarczę wyrzucam. Jakby ktoś był ciekawy, dlaczego wyrzucam tarczę i dlaczego wyrzuciłem tarczę na samym początku gry, no to też jest spowodowane tym, że po prostu tarcza generuje animację bloku. A animacja bloku zatrzymuje postać, spowalnia troszkę. Więc jeżeli nie mam jakiejś dobrej tarczy, to wolę grać bez tarczy, zwłaszcza w pierwszym akcie. Nie jest to wymagane, naprawdę. To są niuanse, niewielkie różnice i postać nasza na tym nie ucierpi, ani bezpieczeństwo zbytnio. W tym momencie gram sobie na Players 3. O, Fire Enchanted, nawet nie próbuję. Czyli mamy nasycenie od ognia. Jak się nazywa Fire Enchanted po polsku? Jak się nazywa Fire Enchanted po polsku? Zapomniałem, to nie jest nasycenie, to jest... Zaklęty ogień, zaklęte zimno, tak. Jak macie przeciwnika z zaklętym ogniem, no to wiecie też, że po pierwsze wybucha, po tym jak go zabijecie, a po drugie ma dużo wyższe fire resy, dużo wyższe odporności na ogień, więc jak gracie takim paladynem pod Holy Fire, no to ciężko. Zostałem zwolniony na tydzień. Farmie serca w D4, a ty? A ja? Wczoraj sobie tak pomyślałem, że zrobię coś nowego, Missandei, i wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić takie serie na live'ach właśnie, gameplayowo-poradnikowe i po prostu będę przechodził grę, wiesz, od początku do końca różnymi buildami i tłumaczył ludziom jak grać, w jaki sposób ja gram i tak dalej. I też to jest fajne, bo mogę na bieżąco odpowiadać na pytania, nie? A jak nagrywam poradniki takie ogólne na YouTubie, albo gameplay na YouTubie, no to czasami nie wpadnę na coś i po prostu, wiesz, nie wiem o co ludzie mogą pytać, nie? Także spoko, dzisiaj się nagadamy. No i to wszystko, i jesteś na YouTubie już, bo to wszystko, ten czat i te odcinki będę testował na YouTube. Kupowanie potek szybkie. Są dwa sposoby w ogóle. Nawet więcej, są różne rodzaje. Po pierwsze, jeżeli ktoś chce ogólnie... Po pierwsze jest, jeżeli macie pas i po prostu jest on wypełniony, nie macie miejsca, to jeżeli go podniesiecie, to reszta potionów z pasa wskoczy wam do ekwipunku. Czym większy macie pas, tym lepiej. Druga metoda. Przejdźcie sobie na starą grafikę, na starej grafice jest to lepiej wykonać i klikacie lewym przyciskiem myszy, myszka nieruchomo, kursor nieruchomo, cały czas lewy przycisk myszy i w momencie kiedy klikacie lewym przyciskiem myszy na potkę, a nie od razu prawym, to wyskakuje wam komunikat czy kupić czy nie i ta metoda jest o tyle lepsza od tej zwykłej kupowania prawym, że nie ma tego malutkiego cooldownu. Widzicie? Tutaj maksymalnie mogę kupować w takiej prędkości, tak szybko. Widzicie? Klikam, spamuję prawym przyciskiem myszy. To jest najszybciej jak się da, nie? A jeżeli klikałbym lewym i potwierdzał komunikat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie no? To jest już dużo szybciej i to jest bardzo łatwe. Ale jeszcze można zrobić to tak. Z użyciem Entera, czyli klikacie
Czyli klikacie lewym przyciskiem myszy, wyskakuje komunikat i boom, enter. I to jest najszybsza metoda. I to jest zarówno na starej grafice, na nowej grafice. Tylko na nowej grafice musicie być precyzyjniejsi, bo nie może wam się omsknąć kursor nawet o 1 piksel. Ja jestem przyzwyczajony do nowej grafiki. Ktoś może być na starej i tak dalej. Są jakby te 3 sposoby główne. Także to można sobie wymasterować. Proszę bardzo, voila. To są takie rzeczy, które na speedrunach się przydają, bo oszczędzamy dużo sekund. Madok dziwniejszy, tak, Zalewako, Madok. Wiecie jak się nazywa Madawk po polsku? Madok. Strasznie dziwne. Giga dziwne. Vampires, spoczko, proszę, proszę. Proszę, proszę. O, takie rzeczy, bez których już potem się nie da żyć. Dobra. Lecimy. Potka gazu zawsze się przydaje, na przykład jak mamy takie paczki tych upadłych, czemu by nie. One naprawdę eksterminują upadłych, to jest jak trutka na szczury. To jest easy mode. Archerki, uważać trzeba na archerki ogólnie w tej grze, zwłaszcza na piekle. Archerki zdecydowanie są najtrudniejszymi przeciwnikami w tej grze. Po prostu łatwo, szybko, bardzo łatwo mogą nas trafić, mają dużo attack ratingu, mają duży damage, szanse na crita i to wszystko powoduje, że jest giga, są giga ciężkimi przeciwnikami. Jak tam Zalewako w Apexie w ogóle wczoraj? Bo widziałem, że był Apex, jak win ratio wczorajszego gameplayu. Dajmy sobie na P8 jeszcze. Bo ja już się trochę rozkręciłem, a na P3 już wszystko pada mi nawet na tick, widzicie? Ta aura, nie dość, że dodaje nam obrażenia, to jeszcze sama tikuje i jest po prostu dzięki temu niesamowita. Jeszcze mamy Skill Shrine'a, także ze Skill Shrine'em, z kapczką umiejętności, będzie nam giga łatwo. Burwood potrzebna, no, może dzisiaj by zagrała. Dzisiaj by zagrała bez kitu. O, mamy 8% Magic Findu. Także na tym paladynie jeszcze będziemy potrzebować takich rzeczy jak Cannot Be Frozen. Cannot Be Frozen. No to jest bardzo ważne. Chyba nie skończyłem o tym mówić, że w klasach, które walczą wręcz albo właśnie fizycznie i polegają na szybkości ataku, a nie czarowania, to po prostu nie możemy być zamrażani. Nie możemy dać się zamrozić. To jest bardzo ważne. Nie dość, że będziemy zadawać mniejsze obrażenia, to jeszcze będziemy bardziej podatni na wszystko właściwie. Siemano, koniec psot, siemano kolano. Czy pan koniec psot gra na serwerze Minecraft aktywnie, czy nie? Nie gadaj, Koliber, że będziesz grał w Apexa. Nie gadaj, że będziesz grał w Apexa. Co teraz robię w ogóle? Szukam waypointu, bo będziemy sobie chodzić na wieżę. I już znalazłem wieżę. Jak znajdziecie wieżę przed znalezieniem punktu nawigacyjnego, to możecie po prostu otworzyć portal na wieży, a potem po prostu szukać waypointu. Jak znajdziecie waypoint, to macie od razu portal przed wieżą, więc oszczędzacie dużo czasu na tym pierwszym ranie. O, Exp Shrine i będę miał waypoint. Miejmy nadzieję, tutaj schowany. Albo i nie. Dziurawe szukanie było chyba. Wierzę chyba, że bardzo blisko. Wow! O, pięknie! GG! To jest typowy, to jest najgorszy możliwy scenariusz. Nie sprawdzić wieży dookoła. Dobra. No i teraz jak mam tego Exp Shrine'a, to musiałbym uważać na ten. Muszę uważać zdecydowanie na Kersa, na przekleństwo ze strony mobków. Mogę otworzyć sobie tutaj, potwierdzać sobie groby. Groby są też... groby mają dużą szansę na to, że dadzą nam jakieś... O, to jest L-shape tak zwany. Ale myślę, że to nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ten układ mapy nazywa się L-shape i oznacza on gwarantowaną jedną paczkę właśnie w tym zgięciu tej L-ki. I tutaj zawsze będziemy mieć tą jedną paczkę i mamy szansę na to, że będzie jeszcze inna paczka
Więc generalnie na tym piętrze mogą być aż 2 paczki potworów, co jest bardzo ok, bo paczki potworów dają nam dużo expa. Boss pack daje nam 500% expa. Unikatowy boss. Trening, a jak idą treningi w ogóle za lewako? Ile, mamy już szarżę, mamy już zapał. Częstotliwość treningowa. Pięknie. Także już mam 12 poziom, zaczynam wieżę na 12 poziomie. A spokojnie, tak jak mówię, mamy... właśnie dotarliśmy najbrzydszy hełm w tej grze. Szyszak jest najbrzydszym hełmem w tej grze generalnie. Jak ustawić poziom players? Wpisujesz slash, wykrzyknik, slash, players i wybierasz od 2 do 8. I wracam do 6 razy w tygodniu. O, to zarąbiście. Nice. Nice. No i widzę też, że zawsze tak te treningi w takich godzinach spoko, nie? A nie godzinki typu pierwsza w nocy czy coś. Dobra, dajmy sobie 2 hity wystarczą. 2 hity zdecydowanie wystarczą. Mamy też szarżę. Holy Fire 7 poziom S. Let's go. I teraz tak, mam 33 many. Nie jest to dużo many, także ciężko będzie mi się przeszarżowywać przez wszystkie poziomy. Nie gramy pod Holy Bolta, gramy pod taki mamy Kers, ale już gościa z Kersem, czyli z przekleństwem. Na niego mówiłem, żeby uważać. Jak mamy kapliczkę expa, to uważajcie na nich, bo zdejmują wam wtedy fajną kapliczkę. No i możecie po prostu stracić trochę doświadczenia albo potencjalnego skill shrine'a. Nikoś, dziękuję! Dziękuję za 11 miesiąc Nikos na PL92 streamie. just subscribed. Dzięki wielkie. Komendę players jak się wpisuje, może pokażę na czacie, w grze. Patrzcie. Players i na przykład 2. Players 3, players 4, 5, aż do 8, nie? Jak piszecie na przykład 111, to wybierze wam się górna granica, czyli 8. I tak dalej, także proszę bardzo. Jak ktoś nigdy tego nie używał, pamiętajcie, to działa tylko na singlu, to nie działa na online. Dzięki Nikoś jeszcze raz, bardzo dziękuję za wsparcie. Okej. No, mamy akurat dużo archerek. Mamy na wieży. To jest naprawdę niemiłe. Zil na pierwszym poziomie jest super dopływany, co mu nie odpalisz. Jak przejdziemy w fanatyzm, to robimy już SPK i tam raczej będę chciał się skupić na Izil i fanatyzm na maksa. Najpierw wymaksujemy fanatyzm, potem sobie wymaksujemy zapał, ponieważ zapał daje bardzo dużo attack ratingu. O, też ciekawe. Strasznie dużo jest rzeczy na podłodze i nie widać lootu, nie? Możecie sobie przybliżyć na przykład grę F-kom i wtedy widzicie loot. A jeżeli dalej nie widzicie po FC, no to znaczy, że trzeba... pozbierać co nieco. Bo są ograniczenia. Takich ciekawostek, Nikoś, pozdrawiam Nadine. Pozdro Nikoś, pozdro, będziesz na YouTubie. Generalnie wszystko, co dzisiaj będziemy gadać na tym Paladynie, to trafia na YouTube w formie odcinków gameplayowych i wasze niki na czacie i tak dalej, także słodko. Czternasty poziom, bardzo ładny. Mamy 2 tiry jed, ładnie. Bardzo ładnie. Longstaff, jeszcze dużo golda. Jewel. No i pięknie. Hrabinka pierwsza zrobiona. Jestem bardzo zadowolony. Jakich run poszukujemy z hrabiny teraz? Tal Etch, czyli to nam da armor skradanie się. Siema Dexter Zabijaka, dzień doberek. Czego poszukuje Daffy? Na pewno poszukuje run Tal i Etch. Poszukuję run Tier i L, czyli już mamy 2 tierki są, tylko Ela potrzebuję. Itch El Etch, można by przemyśleć, czyli Malice, złośliwość. Nie jest to jakiś giga fajne słowo runiczne dla nas, znaczy takie bardzo spoko. Ok, 17 attack rating, czemu by nie. Ale z braku laku byśmy przyjęli na pewno. 11 attack rating, a wsadzę sobie tutaj. Dlaczego by nie? Mówię, nie ma co też oszczędzać klejnotów, nie ma co oszczędzać gemów. Jeżeli macie jakieś fajne jewele, chociażby taka pierdoła, 11 do attack rating, siema Koko Kurczak!
to pakujecie. To po prostu tutaj wkładacie i tyle. I jazda. Więc to jest taki tip. Oszczędzać można później już takie lepsze gemy i tak dalej. Póki co wykorzystujemy. Takie rzeczy jak nadkruszone gemy przydadzą nam się po pierwsze do i float gemy też, czyli poziom wyżej. Przydadzą nam się do transformowania run potem, jakichś tam wyższych. Znaczy nie wyższych run, ale run typu na przykład wiecie, Tchule, Ko, Ja i tak dalej. Bo potrzebne są do tego, żeby je ulepszać w kostce, a po drugie do na przykład rerolowania bereł, ponieważ jeżeli wsadzicie sobie niebieskie jakiekolwiek berło, jakąkolwiek broń właściwie niebieską i wrzucicie tam 3 nadkruszone gemy, to ta broń zostanie zrerolowana, czyli na nowo będą wybrane statystyki. I jest to świetny sposób na golda, na pozyskiwanie golda. Jest to świetny sposób na znalezienie jakiegoś fajnego berła na przykład. Albo nie wiem, laski z teleportem, albo cokolwiek. My akurat będziemy tutaj używać... czegoś innego. Będziemy używać... O, to będzie drogie. My będziemy używać... na pewno tego Seimitara z Tier L-em, żeby szybko atakować i no, nie widzę, żebyśmy to mogli zastąpić czymkolwiek innym, ale warto mieć to na uwadze, nie? Że ogólnie to jest fajny sposób na golda i można się tak podratować. Czy to na speedrunie, czy to ogólnie w gameplayu, bo te berła naprawdę mogą kosztować po 25 kafli, no nie? Mamy właśnie level 15. Inwestuję sobie jeszcze trochę w dexa, jeszcze trochę w siły, mam 3-5 siły, 35 dexa na 15 poziomie, a potem cała reszta pójdzie w White'a. W sumie po tego Holy Fire to zwykła szabla z attack speedem nie będzie lepsza. No Seimitar, właśnie o tym mówię, Seimitar i tutaj wsadzimy sobie Tyrell Duffy. Zwykły Seimitar z Tyrellem jest jedną z najlepszych możliwości, które możesz mieć na normal pod Holy Fire. Bo już, popatrz, na tym poziomie mam już 50 do 102 obrażeń z czystego ognia. To jest Players 8 na P1. Wszystko by padało po prostu jak muchy. Padali po prostu jeden za drugim nawet z samych tików, nie? Kumek, witam serdecznie. Patrzcie, zapytam, ale czy jest jakiekolwiek info na temat startu nowego sezonu? Będę wdzięczny na odpowiedź. Niestety nie. Jeszcze czekamy, nie? Jeszcze czekamy, niestety. Ale jakbym miał przewidywać, no to sezon będzie tak w okolicach października, wiesz? Sezon będzie w okolicach października, bo sezon Diablo 3 ma być tak jakoś w połowie września. Więc oni powiedzieli, że nie będą nakładać, że nie będą robić nakładających się sezonów, no nie? Więc sezon D2R po sezonie D3 wejdzie. No i to będzie już, wiesz, powoli zima będzie się zapowiadała. Ale mamy sezon PD2 22 września, więc już niedługo. I sezon BT. Sezon BT. O, Fire Enchanted. Ja bez many w sumie. Tak czy jak zabijemy ją. Potrzebuję jeszcze Tala właściwie i Ela. Z Elem z hrabiny nie jest tak łatwo. El z hrabiny jest naprawdę ciężki do zdobycia. Dużo łatwiej jest zdobyć El w grobowcach Taleraszy. W fejkowych tombach, chodzić na fejkowe tomby i poszukiwać ze skrzynek. Tier Nef. Neftir właśnie dropnął nam Nadir. Jest też taki hełm Nadir, który dodaje nam do zręczności i daje nam taką umiejętność Cloak of Shadows. Czyli możemy w pewien sposób oślepić, ograniczyć widoczność potworom. I to jest ciekawa opcja, ale nie wiem, czy będziemy jej używać. Zobaczymy. Zawsze opcja Neftira spoko. ED, bardzo ładny ten. Bardzo ładny Jewel w sumie. Ale idzie na sell, bo my mamy małe obrażenia. My generalnie będziemy mieli małe obrażenia. My mamy obrażenia od żywiołu. Od żywiołu ognia, no nie? Więc całkowicie skipuję ten temat. Zaraz dobijamy 16. Może właśnie tak będzie, połowa września D3, początek i środek października D2, połowa koniec października D4. Może, no. To byłoby w sumie logiczne, nie? Tak coś myślę. No a co, myślicie, że będą jakieś zmiany w ogóle w sezonie D2R?
Jakieś takie, liczycie na jakieś mocne zmiany? O. Ładny generalnie amulet, tylko nie dla nas. FCR, Attack Rating, bardzo ładny amulet. Kolejny raz L-shape. Level up. Także generalnie wieżę możecie potraktować jako miejsce do expiania. Tutaj polecam wam się zatrzymać. Polecam wam stosować tą komendę właśnie playersów 8, piątki może, jak nie dacie rady, żeby sobie ustawić postać na kolejny drugi akt, żeby w ogóle nie miała problemu z doexpianiem. Mając 16 poziom w tym momencie, to jest już bardzo dobry level na wyjście na drugi akt. Bardzo dobry, przyjemny. A będziemy mieli jeszcze wyższy. Także mówię, nie ma co się spieszyć, tutaj zostajemy i tak na farmę. Wbijcie sobie taletka, zdobądźcie sobie taletka, zdobądźcie sobie może Tyrella. Chociaż tak jak mówię, Tyrell może nam nie wypaść. Z tym L-em mogą być problemy, a też nie ma co forsować aż tak, tak bardzo tych run. Jak nie wydropią, a będziemy mieli taletka, to lecimy. Talet jest najważniejszy, ponieważ talet da nam bardzo dużo do poruszania się. Bardzo duży bonus do poruszania się. Jeszcze daje tam bonus do faster cast rate, do szybszego rzucania czarów, no ale z tego nie skorzystamy, prawda? My atakujemy wręcz. Okej, tutaj mamy jeszcze moba. Dużo tych Fire Enchantedów nam się trafia, nie? Bardzo dużo tych Fire Enchantedów nam się trafia. To też jest giga śmieszne. Ale i tak już nawet mamy taki damage, że przebijamy się przez te enchantedy. Okej, P1. Czy ktoś z was w ogóle gra w Starfielda? Ktoś z was się zajął Starfieldem? Zed mówił, że jego to strasznie kręcą takie właśnie klimaty, nie? Też no Man's Sky. Z ciśnie na maksa. Ty Darwyszek BG3, no to tak. Aha, jeszcze Cyberpunk. Okej, mamy 2 tale, ruszamy. Mamy 2 tale, mamy Edha. Właściwie mam prawie że 17 poziom, więc zaraz zaczynamy, więc już składam sobie taletka. A zbroja Arktyki na razie ląduje tutaj. Co tal oraz Edh. Proszę bardzo, stealth, skradanie się. To sobie poczeka, to potem sprzedam najprawdopodobniej. Można też to ulepszyć i podnieść, ponieważ no 300% zwiększona obrona to nie jest mało, więc to jest zawsze też ciekawe, nie? No i co? Talet daje mi 25% szybszego odzyskiwania równowagi, to jest bardzo ważne. 25% szybsze chodzenie, bieganie, no to mi przyspiesza całkowicie grę. I 25% szybsze rzucanie czarów, to już skipujemy całkowicie. 6 dexterity, czyli zręczność, zawsze ok. Poison rest, zawsze ok. Także tą zbroję prawdopodobnie będziemy mieli bardzo długo. Do momentu uzyskania może jakiegoś Nefluma, czyli zbroi słowa runicznej, która daje 50% odporności, albo do uzyskania jakiegoś Treachery, ale tam potrzeba runy Lem. To już są późniejsze tematy. Może nam coś paść, może paść nam Twitch Throw. Także lecimy. Mamy sobie szybkie zakupy, 2 bary, jeszcze zostały tylko do Poison Res, jakieś talismany zawsze ok. Tego już nie będę używał. Myślę, że możemy to śmiało sprzedać. Weźmy trochę więcej many, trochę więcej tego. I pipe. Wiecie co? Jeszcze poszukamy sobie hełmu z 2 sokietami. Taki hełm z 2 sokietami naprawdę bardzo ułatwia rozgrywkę. Dlaczego? Dlatego, że możemy tam wrzucić manę albo życie, ale raczej manę, bo many mamy dużo mniej, mamy 37 many, więc 2 takie szafiry w hełmie i już jesteśmy załatwieni, proszę bardzo. Cyk. I możemy dać 1 szafir i może drugi dodropimy zaraz. Także taki, no 2 szafiry to praktycznie nam podwajają manę po 10. Proszę bardzo. Dajcie P8. Możemy przeszarżować troszkę. Szarża jest bardzo fajnym movement spellem do poruszania się w ogóle przez wszystko, przez całą grę, ale na początku jest dosyć irytująca, bo jest bardzo toporna i łatwo się zaciąć na jakimś kamyczku, na jakiejś beczce i spalić całą manę. Tak, 2 szakiry normalnie. O, proszę bardzo, jestem zamrożony i popatrzcie jak bardzo zamrożenie
niszczy DPS. To jest naprawdę przepotężne. I mamy to. Mamy level, pyk, pyk, 11 poziom, Holy Fire. Zobaczycie w ogóle jak ekspresowo zejdzie Andariel. Andariel na normalu ma minus 50% życia. Nie, minus 50% Fire Resa, czyli odporności na ogień. Siema Złoty Kojot, siemaneczko. Siema, wiadomo coś o sezonie D2, mówię, że wpadną na wrzesień. No, wrzesień albo październik nawet, wiesz. Nic, nie mamy żadnego oficjalnego info, możemy się tylko domyślać, nie? Diamond. Można zapytać jakiegoś rzucić Macija, tak. Ja mogę co najwyżej powróżyć jako ten. Jako Maciej. Czy będzie jailpack? Nie mamy jailpacka, ale mamy wyjście chyba. Zobaczymy. Tak, mamy sezon PD2, tak jak mówię. Pabli to tutaj też przypomina. Mamy sezon PD2, mamy sezon BT. Ja chyba najbardziej czekam na sezon BT Diablo, szczerze. Na kolejny wyścig levelowy w trybie solo self-found. To mnie tak jara, to jest najlepsze, nie? Idziemy. Jeżeli chodzi o Jaila, zawsze chodzimy w taki sposób, żeby jak najszybciej z niego wyjść. Musimy jakby poruszać się na wprost od wyjścia z pierwszego tego tile'a. Czyli ponieważ wyjście jest skierowane w tą stronę, to na wprost będziemy mieli wyjście. Wejście jest jakby na Jaila skierowane w tą stronę, to wyjście jest po tej stronie, nie? Że musi być jakby z tej samej strony wypadać. Może być tu, może być tu, może być tu, ale musi być sfejsowane w tą właśnie stronę, no nie? Tak samo tutaj wiem, że jak wychodzimy z tego tile'a, to moje wyjście na drugim poziomie jest gdzieś, jest właśnie w lewym dolnym rogu. W sensie będzie tak samo sfejsowane, nie? Ja może to szybko albo nie będziemy wchodzić w tematy speedrunnerskie. To zostawię na filmy o speedrunowaniu generalnie. I już zresztą jest taki film. A propos czytania map w pierwszym, drugim, trzecim akcie, także jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie zerknąć. Nie będę tutaj zatruwał wam dupy paintem. Ale wiem doskonale jak wygląda moje wyjście. Moje wyjście będzie wyglądało w taki sposób, że będzie to prostokąt z wyjściem w prawym górnym rogu. O, szafir, cyk. I po boczkach będzie miało taki jeden murek po lewej stronie i jeden murek po prawej stronie i będzie to otwarte wejście. No i to właśnie jest to. Jeden murek po lewej, jeden po prawej i otwarte wejście. Siema rzeźnik z Blaviken, siemanko. Tutaj mamy po lewej. Nadia, taka Cold Sorkan dla początkujących dobry build? Tak, Cold Soso jest bardzo spoko buildem dla początkujących. Zwłaszcza, że jest to jeden z, no nie wiem, na przykład to jest mój ulubiony build do farmy, generalnie wczesnej farmy przedmiotów. Ale jest jedno ale. Generalnie czarodziejka jest bardzo squishy, jest bardzo delikatna, jest kruchutka, więc też to nie jest taki wizard z D3 albo czarodziejka z D4, która no tankuje. Ona naprawdę jest krucha i łatwo zginąć i właściwie dużo ciosów wprowadza nas w stan odzyskania równowagi, czyli takiego mini stuna, ale jest bardzo satysfakcjonująca, jest szybka, jest bardzo dobra do farmy. Bardzo dobra do farmy. Zerow, ja jak gram to i tak zwiedzam całe mapy. Wiem, bardzo dużo osób właśnie w taki sposób gra i to jest spoko, nie? Nigdzie się nie spieszycie i jest okej. Nie? Co jest z tym Faster Castrate? Kolejny item do Faster Castrate'u. Bardzo ładnie. Okej. Myślę, że dajmy sobie już P1. Zaraz przechodzimy do zwiedzania katakumb. Tam to naprawdę nie ma co szaleć. Witam doktor wszystkich, witam. Chyba wyjście od razu? Nie. Dead end. I patrzcie, teraz dopiero jestem na komendzie Players 1, czyli jakby na takiej naturalnej komendzie. Popatrzcie jak szybko wszystko będzie padać. Popatrzcie, jeszcze ze skillshrine'em moje obrażenia z kapliczką umiejętności to jest 108 do 175. To jest mega dużo, nie? To jest giga dużo. Także... Okej. Przypominam o meetingu. Okej, tutaj mamy wyjście chyba. Tak, to wygląda jak tile wyjścia. 200%. Czyli już mamy namierzone wyjście chociaż. O nie! Ej, ale już się aż tak nie boję, nie? Już nie mam pampersa. Już się przyzwyczaiłem, już jest dobrze. O, Catacomb Pack, pięknie.
Sasha jest dobra, nigdy nie wiesz kiedy Sasha wjedzie. Hello Raiders! To może Harry? Zapraszam! Weźmy sobie więcej, kupmy sobie więcej potionów many. Kupmy sobie totalnie więcej potionów many. Posprzedawajmy to co trzeba sprzedać. Życia no praktycznie w ogóle nie będę potrzebował. What up Raiders? Nie gadaj, że Harry zepsuty, serio? Ale lipa. Kto z was grał ostatnio tym? Kiedy graliście ostatnio z Elotem? Mój ostatni gameplay z Elotem to było chyba jakieś 3 lata temu? Kiedy Nadine 21 challenge mnie tak, no. Na challenge przyjdzie czas, będziemy mieszać te challenge, nie? Ale wiem, zrobimy sobie ten challenge. Jestem ciekawy jak mi pójdzie teraz, bo od tego momentu, kiedy ostatni raz mnie tak próbowałem Nadine 21, to... Oho, to jest wyjście chyba. No to tam dużo się podskillowałem, nie? W speedrunach i tak dalej, w omijaniu damage'a. Więc... no, jestem ciekawy jak teraz pójdzie. Czekasz już rok. No, myślę, że nawet więcej, bo ostatni 21 był chyba... nie wiem kiedy. W listopadzie? Półtorej roku temu? Coś takiego? Holy shit. Doktoria, to już tydzień grałeś w ogóle. A co robiłeś? Pracka przycisnęła, czy jakieś tam inne sprawy życiowe? Dawno temu, no. Dawno temu, my Sandy. Ja to pamiętam jeszcze tam Kaczowaty zrobił ten zakład, że... Zrobił ten zakład Kaczowaty, że jak pokonam Duriela na koszmarze na tym challenge'u, to on przyjeżdża do Krakowa i stawia mi drwala, nie? I wtedy się... I to był dobry bait, bo wtedy się pierwszy raz spotkaliśmy. Tutaj nie ma nic. Październik, listopad. Tak, to było zimowe granie, bo ja cały czas w czapce Mikołaja przecież grałem. Człowiek przychodzi zrąbany jak koń po westernie, to się nic nie chce. No, kompletnie to rozumiem, nie? Jak pamiętam, jak przecież gastro cisnąłem, to też się nie chciało w ogóle grać. Tylko coś obejrzeć, chillowego i do wyrka. Dobra, patrzcie, Andariel. Lecimy, Andariel time. Witalis, dzień dobry! Witam! Dzień dobry. Jak myślicie, ile będzie żyła Andariel w tym buildzie? Mamy 11 poziom Holy Fire'a, 17 poziom in total. Ja daję jej jakieś 3 sekundy. Uwaga. 3, 2, 1, go! Raz, dwa, no 2 sekundy, okej. 2 sekundy! No, generalnie pokonywanie Andariel tym buildem jest mega mocne. Jest giga mocne. Dobra. Nie zrobiliśmy, wiecie czego? Nie zrobiliśmy Kowala i chyba będę chciał zrobić Kowala. Może i na teraz, ale na później. Mamy fajne gemy, mamy szafiry już lepsze. Chodźmy, zróbmy Kowala szybko. I Kowal, czyli nasycenie od Charsi, przyda nam się bardzo mocno na przykład na belcie, na pasie, jakimś z koszmaru, albo na rękawicach, albo na butach. Zobaczymy. Na pewno nie teraz na takim low levelu, ponieważ jest to piekielny run. Będziemy robić... O, tarża! W końcu coś może. Okej. Tarża z sokietem, attack rating, świetnie. Tarże są świetne. Myślałem nad resami, ale ponieważ gramy z Elotem, to myślę, że... Myślę, że jak najbardziej taka tarża... W ogóle, Jezus, czujecie ten klimat w ogóle z Elota prawdziwego? Dawno nie... Naprawdę, cały czas się gra albo hammerem, albo fochem, a tutaj zelocik. No aż się łezka wokół kręci, bo to jest takie dzieciństwo trochę. 2 sokety, nie, jeden soket jest. Jeden soket by Sandy, ale jest git. Ja mam już jakiś diamencik, włożę tam i będzie git. Okej, dobra. Mamy Malusa. Siema, your friend you know, witam serdecznie, jak dzisiaj leci, bardzo fajnie. Robimy sobie nową serię, teraz nagrywamy na YouTube i też, no to jest live, nie? Jestem mega zajarany, więc jak macie jakieś pytania co do Zelota, co do tego co robię, co do gameplayu, walcie. Walcie, bo ja czasami oczywiście pomyślę, a coś trzeba by wyjaśnić. Od tego właśnie to jest na live'ie.